Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krok za Krokiem. Dzisiaj zapraszamy Was w epicką podróż na szczyt Lubomir. Góra, która może nie oferuje śnieżnych lawin, ale za to przepiękne dzikie szlaki, sarny z pogardą w oczach, no i piękne widoki. Słuchajcie, no tak naprawdę to kolejna nasza spacerowa góra, ale wyszliśmy już z Sudetów i tym razem mamy Beskidy. Na ten moment jesteśmy na parkingu. To jest ostatni fragment asfaltu przed schroniskiem. Mamy 200 metrów do schroniska i potem już szlakiem. To co, sznurujemy buty i ruszamy na Lubomir, jak głosi legenda, szczyt, który zdobyło więcej ludzi niż krupówki w sezonie. No, tylko ta pogoda nie bardzo, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Startujemy z parkingu potocznie nazywanego Pcim Kudłacze. Płatność nie jest dobrowolna, a po pojawieniu się samochodu dobitnie przypomina o tym właściciel placu, natychmiast stając się egzekutorem płatności. Po chwili zmagania ze sporym nachyleniem dochodzimy do miejsca, w którym moglibyśmy już zostać. Niestety nasz bezwzględny przewodnik Małgorzata nie przewidział tego w tym miejscu wyprawy. Chodzi bowiem o schronisko Kudłacze, którego nazwa brzmi jak ksywa harcerskiej drużyny, ale to naprawdę klimatyczne miejsce, gdzie można odpocząć, coś zjeść ciepłego i udawać, że się jeszcze nie zmęczyliśmy. Wrócimy tu jednak w drodze powrotnej. Jest urokliwie, parkowo, sympatycznie, niezbyt stromo. Taki spacerek. No jedyne co doskwiera to fatalna pogoda, bo rzeczywiście się rozpadało. No i nie nastraja to zbyt dobrze, bo wszystko coraz bardziej mokre. No ale mam nadzieję, że przejdzie za chwileczkę. Szlak wiedzie przez piękne lasy Beskidu, powiedziałbym kontrowersyjnego, gdyż według najnowszej regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski Lubomir leży w Beskidzie Makowskim. Natomiast w praktyce turystycznej, np. Korona Gór Polskich, przewodniki czy mapy, często zalicza się go do Beskidu Wyspowego. Tak więc mamy komfort wyboru. Odnoszę wrażenie jednak, że my idziemy tym wyspowym. Mamy dowód na to, że idziemy słusznym szlakiem, czyli szlakiem czerwonym. Jednocześnie jest to główny szlak Beskidu Wyspowego, więc można tak, siak, można na wiele sposobów zdobyć Lubomir. My zdobywamy czerwonym szlakiem, właśnie tym. A my z Nataszą idziemy innym szlakiem, tym drugim, ale też dojdziemy. Czarnym. Ale słuchajcie, odkryłam coś fantastycznego. Jak idziesz nawet w weekend, tak jak my teraz, bo jest sobota, ale troszkę pada, tak tylko troszkę, to jest puściutko. A poprzednio jak byłyśmy na Ślęży, a poprzednio jak byliśmy na Jagodnej, to po prostu autostrady pełne ludzi. A teraz spokój, cisza, spacerek. Daleko jeszcze? Niewątpliwie pogoda tego typu pozwala wyciągać jakieś wnioski. Jest deszczowo, jest 7-8 stopni, więc ubraliśmy się trochę na cebulkę, ale na dole było zimniej. No i teraz jak człowiek się trochę zmęczył, no to się już robi ciepło. I Poza chyba tym, no słuchajcie, no te szczyty są takie po prostu zalesione, więc generalnie w Lesicy jest troszkę cieplej. Zawsze troszkę te drzewa chronią przed deszczem, więc jest spoko. Jest okej. Ale musimy trochę zainwestować w lepsze ubrania. Także to jest jakiś tam plan na niedługo. no i widzimy pierwszych schodzących spacerowym krokiem. Jakby nie, W ogóle pierwsi ludzie na szlaku, więc słuchajcie, jakby nie pogoda, pewnie byliby w sandałach. No tak jak mówiłem, pierwsza ekipa, którą minęliśmy, ewidentnie turystyczna, w dresikach i adidaskach, no ale warunki na to pozwalają, też nie ma się co dziwić. My podchodzimy do tego strasznie poważnie i tak się przygotowujemy.
ale tego typu rzeczywiście szczyty, nazwałbym to parkowe, pozwalają na takie ubranie. Także można spokojnie tutaj wejść. No więc pierwszy nasz zakup z córeńką, jak postanowiłyśmy zdobywać szczyty, to jest, nawet Wam pokażę, to jest popularnie u nas w rodzinie zwany poddupnik i uważam, że to jest generalnie naprawdę rewelacyjne ustrojstwo. Można usiąść wszędzie, sucha pupa, mięciutko i wygodnie, więc polecamy. Allegro. Drugi mój zakup, a to już teraz świeży, to już jak obejrzałam dużo filmików z tymi profesjonalnymi wspinaczami, którzy właśnie polecali butelkę filtrującą Be Free. Ona jest mięciutka, można ją zwinąć jak się wypije, można zaczerpnąć wody ze strumyka. Nie próbowałam jeszcze, spokojnie, mam na razie zwykłą wodę w domu. Natomiast ma w sobie filtr i podobno generalnie naprawdę daje radę, więc nie wiem, nie znam się. To jest moje pierwsze picie. Wypróbujemy. Z kałuży nie będę piła wody, ale może ze strumyka, żeby spróbować kiedyś chętnie. I pierwsze wrażenie jest takie, że mimo wszystko czuć trochę plastik. Wiecie, tak jak pociągnę, to taki posmak plastiku. No ale polecają, więc mamy. No zdrówko, proszę zdrówko. Zrobiliśmy sobie małą przerwę i no, byliśmy ubrani na cebulę, więc ja sobie zdjąłem jeden dresik. Teraz jest zupełnie przyjemnie. Jak się idzie, to się jednak człowiek rozgrzewa mocno i myślę, że teraz będzie sympatycznie się szło. Także idziemy dalej. Zostało nam jeszcze dwie zadyszki, jedno ja pierdzielę. To niby taka spacerowa górka, a czuć łydka, czuć. Łydki łydkami, ale pośladki jakie będą. O, Nataszka jak poszła, wydarła do góry, zobacz. Małgorzata się zatrzymała. Myślałem, że się coś stało. Zapytałem, co się dzieje. Odpowiedź była: Oddycham. Naprawdę, nagrywasz jak sapie. No tak jest. Nawet łatwa górka i można się tak lekutko zasapać. Dajemy radę. Krok za krokiem. Tup, tup, tup. Nawet zasapani. Tada! Zdobyliśmy łysinę. 891. I teraz jest to dobry moment, taki szybki, żeby opowiedzieć, że kiedyś ten główny szczyt Lubomir to się właśnie nazywał Łysina, ale w związku z tym, że chciano uhonorować księcia Kazimierza Lubomirskiego za to, że przekazał pod obserwatorium astronomiczne, do którego zaraz dojdziemy, 10 hektarów ziemi i leśniczówkę, to tak, żeby mu sprawić przyjemność, główny szczyt przemianowano na Lubomir, a Łysinę, czyli ten, który do tej pory był głównym szczytem, przeniesiono nieco niżej na niższy wierzchołek. Ot i cała historia. Także Łysina została nieco zdegradowana, a Lubomir uhonorowany. bardzo sexy to opowiada, nie? No i zbliżamy się do szczytu Lubomira. Dumnie, może nawet z lekkim dyszeniem, meldujemy się przy obserwatorium astronomicznym. Jeśli ktoś liczył na widoki z panoramą Tatr, to zaskoczenie. Góra postanowiła być skromna. Zamiast otwartych przestrzeni mamy drzewa, dużo drzew.
tu ktoś, zobacz, zostawił prezent. Kamyczki. Let's play. Ktoś zostawił prezent. Super. Zdobyliśmy Lubomira, wbiliśmy pieczątkę tak mocno, że echo poszło aż do schroniska, a zdjęcie pamiątkowe wyszło tak epickie, że sam Kopernik by polubił. Jesteśmy na Lubomirze i cechą charakterystyczną Lubomira, poza tym oczywiście, że jest szczytem z Korony Gór Polskich i z diademu Polskich Gór, jest to, co jest za nami, czyli Obserwatorium Krakowskie. Cała historia Obserwatorium Krakowskiego zaczęła się w 1791 roku i było oczywiście wówczas w Krakowie. Na początku XX wieku zanieczyszczenie Krakowa było już na tyle duże, a przede wszystkim zanieczyszczenie światłem było na tyle duże, że pan profesor Banachiewicz postanowił poszukać takiego zamiejscowego ośrodka, które pomogłoby naukowcom lepiej obserwować niebo. Rozpoczęły się poszukiwania w Górach Świętokrzyskich, tutaj w Beskidzie, w wielu miejscach i zadecydowano właśnie o tym, że będzie to Lubomir, wówczas jeszcze zwany Łysiną. Pamiętacie tą opowieść? I dzięki uprzejmości księcia Kazimierza Lubomirskiego, który przekazał 10 hektarów ziemi wraz z zabudowaną tutaj leśniczówką, zdołano stworzyć w 21 roku, rozpoczęto budowę, w 22 rozpoczęto już obserwację nieba właśnie z tego miejsca. I cóż takiego się stało? No, przede wszystkim stało się to, że dwóch naukowców, jeden naukowiec, a jeden asystent naukowca, w tym właśnie miejscu odkryło dwie komety, nazwane tak na ich cześć. Dodatkowo historia związana z tym miejscem jest taka, że w 1944 roku Niemcy, podejrzewając, no troszkę słusznie, że partyzanci się tutaj mogą ukrywać albo przynajmniej mieć pomoc z tego miejsca, całkowicie spalili, wywieźli sprzęt i miejsce zostało zrównane z ziemią. Jak się tutaj za chwileczkę odwrócimy, to możemy zobaczyć pozostałości po tym pierwszym obserwatorium. To jest właśnie to miejsce. Tyle z niego zostało, czyli te schody i kawałek jakiegoś postumentu. No i po wojnie przez jakiś czas planowano odbudować obserwatorium. Przez długi czas się to nie udawało, aż w 2006 roku powstał komitet, jak to zazwyczaj bywa, a w 2007 zbudowano ten obiekt i wyposażono w sprzęt. No i na cześć profesora, który po raz pierwszy zbudował to nieistniejące już obserwatorium, nasze współczesne nosi imię właśnie pana profesora Banachiewicza. Ot i cała historia. No i dotarliśmy na Lubomir. Pogoda nas trochę sponiewierała, trochę błota, Małgorzata zmokła, ale jesteśmy. Próbowaliśmy wejść do planetarium. Obserwatorium! No właśnie. Obserwatorium i nie udało się z powodu tego, że jest po prostu zła aura i nie moglibyśmy nic zobaczyć, ale dzięki uprzejmości Pani Agaty Kupiak. tak, weszliśmy do środka i niesamowita sprawa, bo uczestniczyliśmy w naszym własnym, prywatnym, małym wykładzie. Wcale nie takim małym, ale o kosmosie, o budowie naszego systemu słonecznego, słuchajcie, o galaktykach. Fantastycznie, fenomenalnie. Pani Agata jest popularyzatorem nauki i robi to w sposób genialny, nawet takich prostych humanistów jak my. Zaciekawiła, zainteresowała i no, jesteśmy zachwyceni. Mieć naukowca, tak dla siebie, to jest no, cudowne doświadczenie, także bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Było fenomenalnie. Słuchajcie, zapraszamy, przychodźcie tutaj. Jest wędrówka górska, jest obserwatorium, można pobyć sobie sam na sam z galaktykami. Wspaniały wykład, pięknie. Słuchajcie, zapraszamy. Jak będzie ładniejsza pogoda, no to będziecie mieli szansę też skorzystać ze sprzętu, którym tutaj to obserwatorium. Ja nie wiem chyba, czy tak można tutaj z tego Jak sprzętu. najbardziej robimy obserwację Słońca, zapraszamy grupy z trasy o pełnej godzinie od 11 do 16 w weekendy i robimy obserwacje, jeśli tylko niebo na to pozwala i spodnie pogoda. Tak, Słuchajcie, mają swoją stronę, bo ja idąc tutaj sprawdziłam, więc też wiedziałam, o której godzinie się zaczyna, więc słuchajcie, zapraszamy. Jest genialnie, jest fenomenalnie, jest fantastycznie i bardzo ciekawie. super, cieszę się, dziękuję. Dziękujemy Pani Agato. No i po wizycie wracamy. Tempo jest trzykrotnie szybsze. Wszyscy zmarznięci, bo pogoda jest pod psem naprawdę. A mamy
przed oczami wspaniałą zupkę, która jest w schronisku. Czeka na nas, rozgrzewająca. Także mamy nadzieję, że dotrzemy tam w 15 minut. Tak jak szliśmy 2 godziny do góry, tak teraz będziemy szybciutko na miejscu. Zwróćcie uwagę, co jest istotne, na dobór odpowiedniej odzieży przez Małgorzatę. Specjalnie wzięła taką jasną kurteczkę i takie bielutkie spodenki, żeby wypróbować nowy persil. W pewnym momencie robi się poważnie. Docieramy do mogiły żołnierzy Armii Krajowej. Miejsce, które zmusza do ciszy. Chwila zadumy wśród drzew, bez słów, bez żartów. To moment, który zostaje w głowie na długo. Przypomnienie, że te lasy widziały znacznie więcej niż tylko turystów z kijkami. Wyprawa na Lubomir to nie tylko wyprawa z astronomią w tle, ale też z historią i to tą wielką i tą krwawą bardzo. Stoimy przy mogile żołnierzy AK, ponieważ ten rejon Lubomira, ale nie tylko, w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, to był rejon działania krakowskich oddziałów AK. Tu konkretnie leżą żołnierze batalionu Mrówka. Zresztą sama Mrówka to nie przypadek, ponieważ symbolizowała właśnie wierność, pracowitość i zorganizowanie w jeden wielki organizm. A ten organizm to było prawie 500 partyzantów, którzy tu w pobliżu szczytu w tej chwili Łysiny mieli swoje ziemianki, mieli swoje obozowiska, tutaj się grupowali, stąd prowadzili akcje dywersyjne i to na tyle znaczące, że wygrywali regularne bitwy z Niemcami, między innymi niedaleko na Przełęczy Suchej. Wygrali w ramach akcji Burza wielką bitwę, więc to byli naprawdę najdzielniejsi z dzielnych, wspierani przez lokalną ludność i tutaj między innymi spoczywają. Także cześć i chwała bohaterom. I doszliśmy. Jestem z nas bardzo dumna, bo teraz jest piękna pogoda, ale widzieliście, że to nie było wcale takie proste. Ale daliśmy radę. Słuchajcie, no wracamy do schroniska PTTK Kudłacze. I dlaczego to jest takie fajne schronisko? Po pierwsze dlatego, że posiada poza bazą noclegową 37 miejsc, jeszcze miejsce do grillowania, jeszcze ognisko. Podobno legendarne pieśni powstały, ballada o górach i racuchach, z tego co słyszałam gdzieś tam w internecie. Także, no właśnie racuchy są tutaj legendarne, jakiś przepis domowy i za chwilę ich spróbujemy. No ale dodatkowo pan Robert Makłowicz swego czasu miał taki fajny cykl o Beskidzie Wyspowym i odwiedził tutaj między innymi to schronisko, spróbował zupy z czosnku niedźwiedziego i powiedział, że to jest najlepsza na świecie zupa z czosnku niedźwiedziego. Spróbujemy Wam podlinkować ten odcinek, natomiast myślę sobie, że no to jest rekomendacja, której nie przegapimy. Dodatkowo są tutaj bardzo fajne koty. I jeszcze jedna fajna ciekawostka, ostatnia. Skąd nazwa? No, bo jest tutaj Dolina Kudłacze. A skąd nazwa Dolina Kudłacze? Bo wypasano tu kudłate owce, czyli kudłacze. Oto taka fajna ciekawostka. Słuchajcie, do zobaczenia w środku. Miło się siedzi, ale czas w drogę, bo Lubomir zdobyty, wspomnienia zapisane, mięśnie nóg
wyraźnie świadome swojej egzystencji, a w hotelu czeka na nas jacuzzi, aby się zrelaksować. Po męczącym dniu należy nam się relaks. Wróciliśmy do hotelu. No i skoro jest jacuzzi, to po prostu nie można nie skorzystać. No, to jest jeden z 2 powodów, dla których wybraliśmy ten hotel. Czy 3, dobra. Po pierwsze, no jest dosyć budżetowy. Naprawdę nie wydacie tutaj milionów monet. Po drugie, jest tak naprawdę właściwie dokładnie po środku, pomiędzy Lubomirem a Mogielicą. Więc jedna lokalizacja, a możemy sobie spokojnie jednego dnia pojechać na jeden szczyt, drugiego na drugi szczyt. No a trzecia przyczyna to jest właśnie to, że jest basen, więc dziecko nam tutaj śmiga, ze zjeżdżalnią, więc śmiga dokładnie. Jest jacuzzi, więc możemy sobie fajnie zrelaksować. To prawda, jeżeli ktoś oczekuje, na przykład tak jak ja i lubi trochę się pogimnastykować, to też jest fajna sala do ćwiczeń. Co prawda fitnessowa, natomiast ciężary są na zewnątrz. Jest normalnie taras, gdzie ustawione są ławeczki i hantelki. Jeżeli ktoś z panów ma ochotę, czy pań nawet się pogimnastykować, to jest taka opcja. No, a poza tym są bardzo fajne okoliczności przyrody. Potem wam pokażemy tutaj jakaś rzeczka, jakiś strumyczek jest dookoła, więc jest po prostu sympatycznie i fajnie. A dodatkowo pan właściciel jest naprawdę sympatyczny i otwarty. I na przykład poprosiliśmy o śniadanie szybciej, nie ma kłopotu. Jednego, drugiego dnia nie ma kłopotu. Więc tak sympatycznie i po domowemu. Budżetowo nie oczekujcie mega luksusów, ale czysto sympatycznie i fajnie i z basenem, więc w ogóle No to bomba. wystarczy w górę. I to tyle z tej wyprawy. Lubicie nas? To zasubskrybujcie, dajcie lajka, bądźcie na bieżąco i do zobaczenia.